Witam serdecznie w podcaście Kobiety, które zmieniają świat, a moim dzisiejszym gościem jest kobieta absolutnie niezwykła. Agnieszka Sikora, pedagogzka resocjalizacyjna, dziennikarka, założycielka i prezeska Fundacji Po Drugie, która wspiera młodych ludzi w kryzysie bezdomności. Witam cię serdecznie. Witam, bardzo dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Młody człowiek i bezdomność to są słowa, które zupełnie do siebie nie pasują i nie powinny do siebie pasować. Kim jest młody człowiek, który staje się bezdomny? Ja w ogóle sobie myślę, że człowiek i bezdomność to jest już słabe, ale pewnie trochę inaczej patrzymy na to, kiedy myślimy o tym, że ma się już ileś lat, że już ma się jakieś doświadczenie, popełniło się jakieś błędy i wtedy ta taka dorosła, już dojrzała, powiedzmy, bezdomność jakoś łatwiej nam się układa w głowie, ale przecież za nią też kryją się prawdziwe ludzkie dramaty. Natomiast rzeczywiście, kiedy widzimy twarz 18-letniego chłopca czy 18-letniej dziewczyny, to ta bezdomność wydaje się jakby wydarzeniem w ich życiu totalnie niesprawiedliwym, bo przecież oni tak naprawdę dopiero to życie rozpoczynają. I myślę sobie, że to, co kryje się przede wszystkim za bezdomnością młodych ludzi, to są nasze błędy. To są błędy dorosłych, to są zaniedbania dorosłych, to są zaniedbania systemu, który jest niewystarczający, który nie zajął się dzieckiem tak, jak powinien się zająć. Więc ci młodzi, bezdomni, 18, 19, 20-letni ludzie, to są ludzie, którzy na tę bezdomność w żaden sposób nie zapracowali. Czyli to dorośli zapracowali na ich bezdomność? To dorośli swoimi zaniedbaniami, swoją krótkowzrocznością, swoim czasem bardzo też niebezpiecznym zachowaniem, tak, przemocą, obojętnością, spowodowali taką sytuację, że ci młodzi ludzie są dziś w kryzysie. I to chyba jednym z takich największych kryzysów, jaki w ogóle może spotkać człowieka. Czy to są podobne historie? Czy ci młodzi ludzie właśnie mają, każdy ma inny powód, dlaczego stał się osobą bezdomną? Każda historia jest inna, tak? Ale oczywiście są pewne wspólne mianowniki. No, tym jednym wspólnym mianownikiem, o którym wspomniałam, no to są te zaniedbania dorosłych. Czy to dorosłych stojących za rodziną, czy tworzących dom, czy dorosłych, którzy tworzą system, pieczę zastępczą, placówki resocjalizacyjne i rozwiązania, które przychodzą po tej pieczy, czy tych placówkach resocjalizacyjnych, których de facto bardzo, bardzo brakuje. Ale gdybym miała tak narysować różne cechy, które pojawiają się w tej młodej bezdomności, to w tej chwili jedną z pierwszych rzeczy, którą zauważamy i która bardzo mnie smuci i bardzo przeraża, to jest kwestia zdrowia psychicznego. 90% młodych ludzi korzystających z naszego wsparcia to są osoby leczące się psychiatrycznie, które wymagają nierzadko długotrwałych terapii i takich bardzo złożonych procesów, które pozwolą na to, żeby oni mogli zdrowieć. To, co jest też często pojawiającym się problemem, to oczywiście uzależnienie, ale ono nie wysuwa się na pierwszy plan. Na pierwszy plan wysuwają się te zaburzenia psychiczne. Myślę, że osób uzależnionych, czy już tak używających substancji w sposób szkodliwy, niebezpieczny, to będzie około 50%, ale znów w tej grupie 50% będziemy mieli bardzo dużo młodych osób, które poza kwestią uzależnienia również doświadczają problemów zdrowia psychicznego i czasem to uzależnienie jest efektem nieleczonych, nieprawidłowo zaopiekowanych kwestii zdrowotnych natury psychicznej. To, co potem pojawia się gdzieś w tej historii młodej bezdomności, to jest brak edukacji, niezakończona edukacja. To, co na przykład mnie potwornie wkurza, to fakt, że bardzo wielu młodych ludzi, którzy trafiają do różnego rodzaju placówek resocjalizacyjnych, chodzi do szkół, których sobie nie wybiera. Jakby nie ma wpływu na swoją edukację, tak? I uczy się na fryzjera, podczas kiedy ma dwie lewe ręce. Więc jak opuszcza tę placówkę i ma niedokończone, powiedzmy, to fryzjerstwo, którego nigdy sobie nie wybrałem, no to nie chce kontynuować nauki w tym kierunku, bo to nie jest jego wybór, czy jej wybór. Więc kwestie edukacyjne są często zaniedbane, chociaż też bym nie chciała, żeby ktoś sobie pomyślał, że młodzież doświadczająca bezdomności to tylko młodzi ludzie, którzy są niewykształceni, bo w tej grupie też mamy osoby, które się uczą, które idą na studia, które mają ambicje, plany
i możliwości takie indywidualne, osobowe, żeby gdzieś tam się rozwijać. Ale myślę też, że jedną bardzo ważną rzeczą, i ona będzie chyba dotyczyła każdej osoby, to jest potworne osamotnienie. To jest brak dorosłego, który jest bliski, na którym można polegać, do którego zawsze mogę zadzwonić, zapytać, który po prostu jest i jest w sposób bezwarunkowy. To jest, myślę, też bardzo istotne, no i takie bardzo dojmujące doświadczenie tych młodych ludzi. Czyli ten dorosły jest fundamentem, bo dorosły potrafi dostrzec, potrafi dać uwagę, ciepło, potrafi dać jakieś zrozumienie i wsparcie i tym ludziom tego brakuje? No, często brakowało im od najmłodszych lat, tak? Jeżeli wychowywali się w tak zwanym złym domu, gdzie nie było miłości, gdzie nie było troski, gdzie nie było reagowania na potrzeby dziecka, no to doświadczenie, ono idzie z tym człowiekiem przez praktycznie całe życie. Później, jeżeli trafia do jakiejś placówki, to owszem, zdarza się, że ten młody człowiek nawiąże jakąś relację z wychowawcą, bo będzie fajny, ale on znowu jest tylko na chwilę, bo kończy się pobyt w placówce i często te relacje są zerwane, więc to są młodzi ludzie, którzy właśnie nie mają tej jednej, a mówi się, że jedna jest potrzebna, żeby człowieka uratować, jednej osoby naprawdę bliskiej, zaufanej, bezpiecznej i stałej. I jeszcze jeśli chodzi o ten sam powód tej bezdomności, bo powiedziałaś jest dom zły. Dom zły, czyli z jakimi problemami ci młodzi ludzie przychodzą do was i jaki jest powód, bo rozumiem, że dzieją się w tym domu takie rzeczy, że oni sami decydują się, osiągając pełnoletność, z tego domu uciec. No, znów to jest troszkę bardziej złożone, tak? Bo część tej młodzieży doświadczającej bezdomności, to jest ciągle dość liczna grupa, to są młodzi ludzie, którzy przebywali w różnego rodzaju placówkach, do których byli zabrani ze swoich domów. Bo ten dom był zły i został przez system zauważony jako zły, tak? Że tam jest przemoc, że tam jest uzależnienie, że dzieją się rzeczy, które dziać się nie powinny i to dziecko zostało zaopiekowane. No i potem jakby kończy się pomoc systemowa i zaczyna się wielka pustka. Natomiast ta młodzież, która nigdy nie trafiła do opieki systemowej, to jest grupa coraz liczniejsza i tutaj powiedziałabym, że to jest grupa bardzo różnorodna. Od młodych osób, które wychowywały się rzeczywiście w tak zwanej, tak jak my sobie to wyobrażamy, patologicznej rodzinie, mama pije, tata w więzieniu albo odwrotnie, źle się dzieje, no ale gdzieś tam ten system nie wszedł w tę rodzinę i nie wyłapał tych problemów, nie zabezpieczył dziecka w pieczy zastępczej, po coraz częściej pojawiające się historie, gdzie w życiu byśmy nie powiedzieli, że z tą rodziną jest coś nie tak, gdzie rodzice są dobrze sytuowani, gdzie jeździ się na zagraniczne wakacje, gdzie jest samochód jeden, drugi, gdzie jest dom z ogrodem i tak dalej, ale jest totalna pustka, jest totalna emocjonalna pustka, nie ma miłości, nie ma troski i co z tego, że dziecko ma lekcje tenisa wykupione, jak matka nigdy nie poszła i nie popatrzyła, jak ono odbija piłeczkę. Bardzo dużo takiej przemocy, którą ciężko jest uchwycić, a nawet czasem ciężko o niej opowiedzieć, bo ona nie dzieje się w taki ewidentny, łatwy do wychwycenia sposób, tak? Nie zostawia siniaków, śladów, znaczy zostawia ślady, tylko takich, które my możemy zobaczyć. Coraz liczniejsza jest grupa tych młodych ludzi. I oni trafiają właśnie pod twoje skrzydła i do domu młodzieży. Tak, Fundacja po drugie już ponad 4 lata teraz tak będą, prowadzi dom dla młodzieży. To jest miejsce, w którym te młode osoby, 18, 19, 20-letnie mogą dostać wsparcie w zakwaterowaniu, ale nie tylko, bo jakby bezdomność to nie jest tylko jeden temat. Tylko to, że ktoś nie ma dachu nad głową. To jest cała historia, która jest z tym człowiekiem. To są jego traumy, to są jego braki, to są jego trudności, to jest jego zdrowie. Wiele, wiele rzeczy, które trzeba przepracować, uregulować, zauważyć, naprawić, po to, żeby ten człowiek mógł zacząć takie dorosłe, odpowiedzialne życie i do tej bezdomności nie wrócił. Więc w domu dla młodzieży, oprócz tego, że my zapewniamy to zakwaterowanie, że każdy ma łóżko, że może wziąć sobie kąpiel, że ten dom jest ładny, że jest ciepły, że jest przyjazny i miły, to jest to miejsce też ciężkiej pracy i takiego zaopiekowania każdej osoby pod kątem jej potrzeb, jej możliwości
i tego, co jest niezbędne do zrobienia, żeby mogła stanąć na nogi. I to jest zwykle taki pierwszy etap naszej współpracy z młodym człowiekiem. Jak w tym domu dla młodzieży dobrze się wszystko układa. Ten człowiek gdzieś tam zaczyna coraz lepiej funkcjonować. Najpierw odzyskuje jakieś poczucie bezpieczeństwa i godności, bo to jest bardzo ważne. Potem regulujemy sprawę zdrowia. Jeżeli potrzebuje leki, potrzebuje psychiatry, potrzebuje terapii, no to tym musimy się zająć, bo to są często warunki sine qua non. Nigdzie dalej nie pójdziemy, jeżeli nie zaopiekujemy tego kawałka. Staramy się wesprzeć w kwestiach edukacyjnych bądź zawodowych. Są osoby, które się uczą, są osoby, które chodzą do pracy, ale zawsze każda osoba, która jest w naszym domu, ma pracować na rzecz poprawy swojej sytuacji. Jaka to będzie rzecz do zrobienia, to sobie indywidualnie ustalamy. I kiedy to wszystko jakoś tam dobrze idzie w tym domu, no to mamy kolejny etap, kolejny stopień wtajemniczenia, mieszkanie, gdzie już no, młodzież jest taka bardziej samodzielna i o więcej rzeczy musi zadbać sama. A jak długo trwa taki proces? I ile macie miejsc? I czy zdarza się, że są jakieś wolne miejsca? No właśnie, to jest bardzo wszystko smutne i trudne, bo ja ciągle mam takie wrażenie, że to, co my robimy, jest piękne, ważne, bardzo potrzebne, ale bardzo niewystarczające. Znaczy nie, że my jako organizacja, jako fundacja po drugie robimy za mało, tylko po prostu państwo polskie robi za mało w temacie młodzieży bezdomnej. Właściwie za mało to nawet ja bardzo delikatnie powiedziałam, bo państwo polskie nie robi w zasadzie nic, bo my mamy w systemie noclegownie, schroniska, ogrzewalnie, jakieś tam pojedyncze programy mieszkaniowe, ale totalnie nie mamy takiej wizji, że tym młodym człowiekiem, który doświadcza bezdomności, musimy się zająć troszkę inaczej niż każdą inną osobą, bo on potrzebuje po prostu zupełnie innych oddziaływań, jeszcze takiej pracy wychowawczej, pewnej opieki, tych wzorców i tak dalej, i tak dalej. My mamy jeden dom dla młodzieży w całej Polsce, który ma 14 miejsc. To jest 14 miejsc, kropka. Oczywiście jest tak, że u nas czasem tych miejsc jest 15, czasem jest 16, a chyba rekordem było 19, jeśli się nie mylę. Co powoduje, że jakby w tym domu też no, jakość zakwaterowania troszeczkę nam siada, kiedy tej młodzieży jest dużo, bo jest jeden opiekun, a z każdym trzeba popracować. Każdy ma zupełnie inny problem, inny charakter, inne trudności, inne atuty, więc jest to niezwykle trudne i do tego dodatkowo mamy 15 miejsc w mieszkaniach dla młodzieży. I to jest wszystko. A jakie są potrzeby w takim razie? Nie da się oszacować, bo nie ma takich oficjalnych danych, ile jest takich młodych osób w kryzysie bezdomności, ale mniej więcej rocznie, jak patrzycie, ile się przewija. Do nas, do fundacji przychodzi około 300 młodych ludzi. No to jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy 14 miejsc, no to ciężko jest chyba pomieścić 300 osób w tym zakwaterowaniu, które oferujemy. A znów, bo o to pytałaś, ja gdzieś uciekłam w inny temat. Ten pobyt jest bardzo różnie długi bądź różnie krótki, bo to jest też bardzo indywidualne. Są osoby, które trafiają do nas do domu dla młodzieży i bardzo szybko sobie z niego idą, nie naprawiając nic, nie podejmując tak naprawdę z nami współpracy. Co powoduje, że mamy troszeczkę tych miejsc, które rotują, ale oczywiście też no, jako organizatorzy tego wsparcia czujemy, że no, odnieśliśmy raczej porażkę. Znów można pofilozofować, czy to jest nasza porażka, czy to jest porażka tego młodego człowieka, ale ja zawsze wierzę w to, że jeżeli już był, spróbował, zobaczył, to może jeszcze wróci i zatęskni. Więc staram się nie myśleć o tym w kategoriach porażki, ale są osoby, które bardzo szybko sobie od nas idą, ale też mamy takie osoby, które potrzebują tego wsparcia dłużej. Rok, 2. W tej chwili najdłużej w naszym domu jest Przemek, który no, już jest u nas 3 lata. Tak? I myślę, że jeszcze trochę pobędzie. Więc to jest no, takie bardzo, bardzo trudne. Natomiast bez wątpienia potrzeb jest o wiele więcej niż możliwości. To, co powiedziałam wcześniej. Jeżeli zdarzają się takie tygodnie, że przychodzi do nas 7 nowych osób, no to 7 to już jest połowa tych miejsc, które my mamy. To my niestety czasami musimy odmawiać i musimy mówić poczekaj, tak? Tylko gdzie ten człowiek ma czekać? W domu, gdzie doświadcza przemocy, czy w noclegowni, do której trzeba się ustawić w kolejce
W tej kolejce stoją mężczyźni, kobiety 50-letnie, 60-letnie, w różnym stanie zdrowia. No to jak ten 18-latek ma tam w tej kolejce się odnaleźć i w ogóle myśleć o tym, żeby coś reperować? No słabe to jest. Wspomniałaś o tych problemach ze zdrowiem psychicznym. Czy to jest chyba teraz zmora obecnych czasów i młodych ludzi? Zauważyłaś na przestrzeni tych 15 lat, bo ty już od 15 lat prowadzisz fundację, że to się zmieniało, że wcześniej ci młodzi ludzie mieli inne problemy? Totalnie to się zmieniało. Ja nie umiem powiedzieć jakby w którym momencie nastąpił ten moment. Pewnie on gdzieś tak po pandemii się bardzo nam rozkręcił i te problemy zdrowia psychicznego zaczęły bardziej tak wychodzić na pierwszy plan. Oczywiście to szło tak stopniowo. Kiedy zakładałam organizację, my pracowaliśmy głównie z młodzieżą zdemoralizowaną, z młodzieżą po placówkach resocjalizacyjnych, z jakimiś tam historiami różnymi, większymi bądź mniejszymi, ale zawsze gdzieś tam niekoniecznie w zgodzie z prawem, często osobami uzależnionymi. Ja ciągle powtarzam, że to było proste. Że to było proste. W tej chwili my pracujemy rzeczywiście z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Mamy wszystkie możliwe diagnozy od osób chorujących na schizofrenię, depresję, chorobę afektywną dwubiegunową, zaburzenia osobowości, wszystko naprawdę. Osoby neurotypowe, więc jakby bardzo tego jest dużo i ja pamiętam, że na początku ja byłam bardzo tym przerażona i onieśmielona, bo ja też nie wiedziałam. Musiałam się bardzo dużo nauczyć, mój zespół musiał się bardzo dużo nauczyć, że jednak stawianie wymagań, rozmawianie z osobami, nie wiem, w spektrum, a z osobami chorującymi na schizofrenię, że to są troszkę inne rozmowy. No, bardzo się to zrobiło skomplikowane. Dziś już jakby chyba się trochę do tego przyzwyczailiśmy. Konsultujemy z lekarzem, konsultujemy z psychologiem, psychoterapeutą, no i pracujemy, pilnujemy, żeby leki były przyjmowane. Działamy. Co by było, gdyby nie było waszego miejsca, waszego domu dla młodzieży? Gdzie ci ludzie by się podzieli? Znaczy ja sobie myślę, że pewnie nic takiego wielkiego by nie było. To znaczy, nie byłoby w tym znaczeniu, że jednak my nie opiekujemy się wszystkimi młodymi ludźmi doświadczającymi bezdomności. Do nas przychodzi jakaś część tych osób. W tej części tych osób są takie osoby, które faktycznie, tak myślę i nie boję się tego powiedzieć, którym uratowaliśmy życie, którym daliśmy tak wiele bardzo podstawowych rzeczy, ale bez których ich życie pewnie potoczyłoby się inaczej i pewnie niekoniecznie tą drogą. Mamy historię tych młodych ludzi, którzy bardzo zmienili swoje życie, które przeszły z tej ciemnej strony mocy na jasną stronę mocy i dziś pracują legalnie, mają pospłacane długi, wiedzą, że nie wolno kraść i że opłaca się być przyzwoitym. I w tym znaczeniu, no to tutaj zrobiliśmy wiele dobrego, ale gdyby nas nie było, oni też gdzieś by trafili. Tak? Trudno powiedzieć, jaka byłaby ich droga, ale oczywiście musieliby sobie jakoś radzić, bo jednak człowiek jest taką istotą, że nastawiamy się na to przetrwanie i coś sobie organizujemy. Co organizują ci młodzi ludzie, którzy doświadczają bezdomności? Znów bardzo różnie. Częste rozwiązanie, które się pojawia, to jest oczywiście kanapa. Kanapa u znajomych, kanapa u bliższej, dalszej rodziny, czasem u obcych ludzi. Czasem za tą kanapę trzeba się jakoś odwdzięczyć. Niekoniecznie czymś, na co mamy ochotę. Różne są to historie. Są historie takie, gdzie ci młodzi ludzie, to jest w ogóle takie niewyobrażalne, nie? Jak przychodzi do ciebie 20-latek i mówi, że on pół roku mieszkał w lesie na przykład. W szałasie, bo sobie budował szałas. Takie historie też są. Kiedyś przyszedł chłopak, nawet niedawno nas odwiedził, jest już byłym uczestnikiem naszego wsparcia, ale przyszedł, bardzo mnie poruszył. On miał wtedy 18 lat i opowiadał, że on od roku mieszka w piwnicy. Bardzo brzydko pachniał, bardzo był taki zaniedbany, ale w tej rozmowie ze mną on miał swoją piwnicę i mówił, proszę pani, to jest bardzo komfortowe, bo to jest moja piwnica, ja zawsze mogę do niej wrócić. Tak? Ja tam sobie to trochę ogarnąłem i tak dalej, i tak dalej. Kiedy mu powiedziałam, że ty nie będziesz dziecko w tej piwnicy, ty będziesz u nas mieszkać, się rozpłakał. Teraz niedawno przyszedł pochwalić się, że wszystko u niego jest w porządku. Są osoby, które jeżdżą nocnymi autobusami.
Są osoby, była kiedyś dziewczyna, która mieszkała, ona jeszcze wtedy miała 17 lat, w domu była przemoc, mieszkała w altance takiej działkowej, w jakichś ogródkach działkowych. Też taki chłopak jeden był, no bardzo różne modele, skłoty, no ale to już powiedzmy jakaś forma zakwaterowania. Też te skłoty są bardzo różne. I jeśli chodzi natomiast o takie korzystanie tych młodych ludzi z pomocy systemowej, która jest dostępna dla osób w sytuacji bezdomności, czyli właśnie noclegownia, schronisko, bardzo rzadko. Oni bardzo niechętnie ustawiają się w tej kolejce do noclegowni, oni nie odnajdują się w schroniskach, bo jakby to nie są miejsca stworzone z myślą o nich, nie? A człowiek, jeżeli ma problemy, to potrzebuje trafić tam, gdzie to miejsce jest zorganizowane pod jego potrzeby. Czy jak do was trafiają, to zauważasz, że mają podobne potrzeby? I czego oni potrzebują, czego im brakuje? To znaczy, podobne, wynikające z wieku, z tego etapu, na którym są, wynikające z tego, że no często właśnie byli tacy niezauważani, samotni, więc oni mają ogromną potrzebę wejścia w tą relację z dorosłym, bycia głośnym, widocznym, że teraz będziesz ze mną rozmawiać, pić ze mną kawę i to będzie trwało tak długo, jak ja tego będę chciał. To takie niby małe rzeczy, ale bardzo ważne. Bardzo ważne jest dla nich też to, że oni jednak są w grupie rówieśniczej, że są z ludźmi, którzy mają podobne historie, nie takie same, ale też coś wiedzą o życiu, o tej jego ciemnej stronie, tak? Czasem jak słyszę, że to mi aż ciarki czasem przechodzą, jak ktoś coś zaczyna mówić o swojej matce, a potem odzywa się druga osoba, mówi, ty nie chcesz wiedzieć o mojej matce, co ona mi robiła. I oni to sobie tak mówią, tak po prostu. Taka wymiana zdań przy kawie, nie? Więc to, ale myślę właśnie, że oni mogą się tym wymienić przy kawie bez takiego wstydu, bez tego, że ja zostanę oceniony w związku z tym, tylko że są spokojni w tej grupie rówieśniczej, że ona mnie zrozumie, że ona mnie nie skreśli, to też jest chyba takim bardzo ważnym elementem, no ale potrzebują też miejsca, potrzebują tego łóżka, potrzebują tego prysznica, potrzebują się dobrze odżywiać, oni strasznie dużo jedzą, no bo to są młodzi ludzie, więc oni jedzą olbrzymie ilości jedzenia, my musimy jako organizacja to też to wszystko zapewnić, a jedzenie generalnie fajnie, jeżeli jest mięsko, prawda, bo mamy jednak większość chłopców, czasem jakieś osoby, które nie jedzą mięsa, ale generalnie to mamy bardzo mięsożerne towarzystwo, ale oni potrzebują też takich działań, które pozwalają na rozwój, na poznawanie świata. Dzisiaj młodzież jest na Zalewie Zegrzyńskim, pływają na łódkach, jutro też jadą na taki wyjazd do Giżycka, też na łódki. Oni takich rzeczy też potrzebują. Oni jako dzieci często nie przeżyli takich rzeczy. A jak się takich rzeczy nie przeżyje, to trudno jest zbudować sobie coś fajnego w swojej przyszłej dorosłości, nie? Mieć jakieś rozbudowane potrzeby na spędzanie wolnego czasu, na takie fajne chwile. Też to dostarczamy, bo myślę, że doświadczanie tego dobra to też właśnie polega na takich sytuacjach, które pozwalają nam się rozwijać, aspirować, mieć jakieś ambicje nowe, odkrywać jakieś pasje. To takie rzeczy też robimy. Wspominałaś o tym jedzeniu, więc zastanawiam mnie, jak oni trafiają do was, to są głodni i są takie sytuacje, że na przykład nic nie jedli od dawna? Zdarza się i to takie przykre jest, nie? Bo gdzieś Polska, XXI wiek i przychodzi dzieciak, który ma 19 lat i jest głodny i mówi, że nic nie jadł od tam kilku dni. Oczywiście znów ktoś mógłby to skontrować i powiedzieć, no tak, ale są jadłodajnie, można iść się najeść. No ale skąd ten 19-latek ma wiedzieć, gdzie jest ta jadłodajnia? Bardzo często też ci młodzi ludzie, oni się nie utożsamiają jednak z tą bezdomnością, no bo bezdomność tak powszechnie wygląda inaczej, prawda? To pan, wózek, broda, te sprawy. A jednak ja mam 19 lat, no to nie jest moja historia, więc ja do jakiejś tam jadłodajni nie pójdę. Zdarza się, że są głodni. Też bardzo różnie reagują na to, bo u nas w punkcie pomocowym to jest takie pierwsze miejsce, do którego zapraszamy młodego człowieka, w którym się spotykamy, rozmawiamy. Zawsze są kanapki, bardzo ładne. Jak ktoś ogląda nasze sociale, naszego Instagrama czy Facebooka, to codziennie jest zdjęcie tych naszych kanapek, to już taki rytuał.
Staramy się, żeby to były takie ładne kanapki, żeby tam był i pomidor, i ogórek, i żeby one były bardzo zapraszające, więc każdy jak przyjdzie, to od razu może się tą kanapką poczęstować. Nikt nad nimi nie stoi i nie patrzy, ile zjedli, czy jedzą, ale są osoby, które się krępują, pomimo tego, że są głodne. I czasem jest tak, że dopiero po tej rozmowie z nami jednak się rzucą na te kanapki, a niektórzy biorą bez skrępowania, różnie, ale przychodzą głodni. A w jakim wieku najczęściej to są osoby? No właśnie, to jest kolejna rzecz, która mnie totalnie przeraża, bo kiedyś pracowaliśmy głównie z takimi osobami 22, 3, 4 lata, bo ten przedział wiekowy, jaki sobie założyliśmy jako organizacja, to jest 18-25. W tej chwili przychodzą głównie 18, 19, 20-latkowie. Bardzo nam się obniżył ten wiek, co też powoduje, może to zabrzmi strasznie, ale ja jestem szczera, że ponieważ mamy mało miejsc, to my trochę inaczej widzimy teraz tego 24-latka. To znaczy, łatwiej jest tego 24-latka skierować do noclegowni, niż tego 18-latka, no bo to jest jednak kawałek różnicy, prawda? Ale to też nie jest coś, co mi się podoba, ale no musimy czasem podejmować jakieś decyzje, nie? To w takim razie uważasz, że po prostu w tych domach i w tych również placówkach dzieje się gorzej, bo słuchasz tych wszystkich historii i jest więcej przemocy, jest brak zrozumienia, czy tak samo jak są placówki, ktoś jest w domu dziecka, no to potem trochę nie ma wyjścia, nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo tak jak powiedziałaś, jest dom dobry, dom zły, jeszcze są placówki, prawda? Znaczy ja myślę, że w ogóle mamy do czynienia z bardzo taką złożoną kombinacją różnych problemów. Nie wiem, czy tych problemów jest więcej. Na pewno one się bardzo pozmieniały, no bo też jesteśmy troszkę innym społeczeństwem niż 15 lat temu, kiedy ja zakładałam organizację. Natomiast dlaczego mówię, że nie wiem, czy jest więcej? Bo też jakby dziś moja organizacja jest bardziej rozpoznawalna niż była 15 lat temu. Więcej się mówi o Fundacji Po Drugie. Dzisiaj jest sztuczna inteligencja, więc jak sobie wpisujesz w internet, mam 18 lat, jestem bezdomny, to od razu wyskakuje Fundacja Po Drugie, jedź do Warszawy. Czyli jakby też znowu dostępność tej oferty naszej jest większa jest jej widoczność, łatwiej jest to wszystko wyszukać. No więc my jakby z naszej perspektywy widzimy, że to wzrasta. Ale czy to jest faktycznie tak, że to się zmieniło na przestrzeni lat na niekorzyść, tego nie umiem ocenić, bo to może wynikać z różnych czynników. No niemniej rzeczywiście ja mam takie wrażenie, że jest wiele problemów, o których nasz system, nasze państwo wie, które sobie nazwało i rozpoznało. Pierwszy. Mamy dzieci usamodzielniające się z pieczy zastępczej, czyli z domów dziecka, z rodzin zastępczych. My traktujemy tę grupę jako grupę zagrożoną bezdomnością. Co jest w ogóle straszne, że mamy dziecko po domu dziecka, którym zaopiekowało się państwo, bo nie miało dobrego domu, traktuje jako dziecko zagrożone bezdomnością. To tak jakoś nie brzmi, stygmatyzowanie prawda? od razu. Trochę tak stygmatyzuje, ale trochę myślę, że tak też pokazuje, to znaczy co? Czy my robimy złą robotę? Co jakby robimy nie tak? Bo to nie jest tak, że każde dziecko, które wychowuje się w rodzinie, dostaje mieszkanie od swoich rodziców, tak? Przecież ludzie mają kredyty, musieli sobie na swoje mieszkania zarobić. Dlaczego jest tak, że to dziecko z domu dziecka ma być zagrożone bezdomnością? Dlatego, że wychowywało się w domu dziecka? Czyli zajęli się nim specjaliści, fachowcy, były warunki stworzone, przecież to dziecko mogłoby być tak przygotowane do tej dorosłości, żeby ogarniało ją tak jak wielu innych młodych ludzi, którzy też muszą sprawy wziąć w swoje ręce. Ale nieważne. Sytuacja dzieci z pieczy na pewno jest sytuacją trudną, bo one też przeżyły traumy, doświadczyły różnych bardzo bolesnych historii, więc my się nimi opiekujemy jako państwo, umieszczamy w tej pieczy zastępczej i my jako państwo doskonale wiemy o tym, że te dzieci są zagrożone bezdomnością, w związku z czym powinniśmy im zapewnić jakieś rozwiązania. No i dlaczego ciągle nie ma tych rozwiązań? Znaczy, dlaczego my o tym tyle mówimy? Są te wszystkie posiedzenia w Sejmie, Senacie, takie śmakie w ministerstwach, jak my tu udoskonalimy tę naszą pieczę i ciągle mamy dzieci z pieczy, które lądują na ulicy z jednym tobołkiem. Ja się zajmuję tym od 15 lat, nic się nie zmieniło w tym temacie. Trochę się zmieniło, bo mamy więcej rozwiązań mieszkaniowych dla właśnie młodzieży opuszczającej pieczę
zastępczą, która no, jest kierowana po zakończeniu pobytu w placówce czy w rodzinie zastępczej właśnie do jakiegoś tam mieszkania. Ale znów jest pytanie, czy te dzieciaki są przygotowane do tego mieszkania? Jak działają te mieszkania? Ile te dzieci tam dostają wsparcia, a ile tego wsparcia im brakuje? Ale to my widzimy jako państwo, coś robimy, ale robimy bardzo jakoś tak nieudolnie, bardzo powoli i do mnie ciągle trafiają te pieczowe dzieci, podczas gdy jednak system no, mówi o tym, że to rozwiązuje i że to widzi. Ale teraz mamy całą rzeszę innych dzieciaków, które też potrzebują tej pomocy w usamodzielnieniu, w tym wchodzeniu w dorosłość. Mamy ogromną liczbę, nie wiem jaką, ale na pewno sporą, młodzieży opuszczającej placówki resocjalizacyjne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze. To jest już w ogóle grupa, którą się totalnie nikt nie interesuje, no bo kogo obchodzą w Polsce, prawda, dzieciaki po resocjalizacji. O ile my jeszcze się potrafimy jakoś tak pochylić nad tym dzieckiem z pieczy, bo to jest biedne dziecko, to z resocjalizacji już nam się jako takie nie jawi, bo ono pewnie ma bardzo dużo złego zrobiło. Ale to dziecko zrobiło z jakiegoś powodu te złe rzeczy. Coś jemu się też musiało zadziać. To nie jest tak, że rodzi się dziecko, ma 12, 13, 15 lat i postanawia robić złe rzeczy. Trzeba wiedzieć dlaczego, nie? Zwykle dlatego, że znów my dorośli. No i mamy ogromną liczbę młodych ludzi, którzy nie trafili do żadnego systemu i dla których nie mamy totalnie żadnej oferty, tak? A my bardzo często przeoczyliśmy to, co się działo w ich życiu. I to jest moim zdaniem strasznie nie w porządku. I to jest dla mnie dziwne też. To jest też dla mnie dziwne, bo to jest generalnie ta młoda bezdomność, to jest taki wdzięczny do zaopiekowania temat. I myślę, że politykom raczej nie przyniósłby on wstydu i ujmy, tylko wprost przeciwnie, byłoby to odebrane raczej jako coś dobrego, bo ja widzę, jak jest postrzegana nasza organizacja. Naprawdę bardzo dużo i bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Takich ciepłych i pozytywnych opinii na temat naszych działań dostajemy. Nie wiem, dlaczego państwu nie zależy na tych młodych ludziach, bo ja uważam, że państwu po prostu na nich nie zależy, bo mogłoby coś zrobić. Chciałam cię zapytać o historię. Wiem, że zawsze trudno wybrać jedną taką najmocniejszą historię, którą się zapamiętało, bo zapewne masz tyle historii, ale wspomniałaś o osobach, którym uratowałaś i twoja fundacja Życie. Ja wiem, że to bardzo fajnie niosą, jak się opowiada takie historie, ale ja nigdy nie wiem, która historia była najważniejsza, która najbardziej, która w jakiś szczególnie spektakularny sposób się zadziała i gdzieś została we mnie bardziej niż inne historie, bo we mnie są wszystkie te historie i one są dla mnie wszystkie ważne. Wiesz, od wczoraj na przykład żyję tym, że spotkałam się z Mateuszem, który no, kilka miesięcy był poza naszym wsparciem. Świetny chłopak, ze strasznym życiem, trudnym. Całe życie wychowywał się w instytucji, jak mi kiedyś powiedział, wie pani, ja nigdy nie miałem prawdziwego domu. Przecież ja tak naprawdę to ja nie wiem, co to jest dom. Bo ja nigdy nie miałem prawdziwego domu. Ja byłem w domu dziecka. Ja nie wiem, co to jest dom. On naprawdę nie wie, nie? Taki prawdziwy dom. Jest osobą uzależnioną bardzo od substancji. Kiedy go poznałam, miał lat 18. Przyjęliśmy go do domu dla młodzieży tak naprawdę tylko na chwilę, bo miał iść na terapię leczenia uzależnień. Był po jednej rozpoczętej terapii, ale gdzieś tam nie udało się jej zakończyć, ale trafił do nas z taką myślą, że musi dalej się leczyć. No jak się nie będzie leczyć, to nic z tego dobrego nie będzie. On się leczył. Bardzo ładnie się leczył. 1,5 roku go nie było. Skończył jedną terapię, potem drugą. No i wydawało się, że jak ktoś już ma 1,5 roku terapii i też zapewnione wsparcie, no to będzie już dobrze. No ale niestety nie było. Jedna wpadka, druga wpadka, trzecia wpadka, aż w końcu już taki długi ciąg. Musiał opuścić nasz dom, ale jeszcze pozostawał z nami w kontakcie i na jakąś chwilę rzeczywiście totalnie zniknął z naszych radarów. Tak się martwiliśmy, co z nim, bo to nie idzie w dobrą stronę. Wiesz, jak już ktoś tak ćpa, to nie idzie w dobrą stronę. 20 lat ma. No i wczoraj przyszedł pożegnać się, bo jedzie na terapię. Przedwczoraj. Bo jedzie na terapię. Wyglądał strasznie. Skóra i kości. Śliczny chłopak. No i jakoś we mnie jest ta historia, dlatego że ja nie wiem, czy on dojechał. Bo nie ma z nim kontaktu. Znaczy ja myślę, że dojechał, bo w placówkach, w ośrodkach odbiera się ten telefon. Bardzo w to wierzę, ale obiecał, że mi wyśle zdjęcie.
ale nie dostałam tego zdjęcia i nawet wczoraj dzwoniłam do tej placówki, tylko się nie dodzwoniłam. Dzisiaj pewnie jeszcze to powtórzę. Nie wiem, czy mi powiedzą, no bo dane osobowe, ale tak po prostu po ludzku chciałabym wiedzieć, że tam jest. Nie? I może to nie jest jakaś historia, która bardzo niesie tak pozytywnie, ale jednak słuchajcie, ona bardzo niesie, bo on przyszedł do nas przed pojechaniem na tą terapię. Jakoś jesteśmy dla niego ważni, nie? Komuś chciał o tym powiedzieć, że w końcu podjął dobrą decyzję. Z jakiegoś powodu też wiedział, że może przyjść i że pomimo tego, że powiedziałam mu, że wygląda strasznie, jestem załamana tym, jak wygląda, aczkolwiek był pachnący, czyściutki, bo on zawsze bardzo tak o siebie dba, no to jednak tam się przytuliliśmy na to pożegnanie i usłyszał, że trzymamy za niego kciuki, w niego wierzymy i bardzo byśmy chcieli, żeby to się jakoś dobrze skończyło. Ale nie zawsze się kończy dobrze. Są też takie historie, gdzie tej naszej młodzieży już po prostu nie ma, tak? Bo uzależnienie, bo zaburzenia psychiczne ich pokonały i zabrały bardzo na wczesnym takim etapie ich życia i nic nie można było zrobić. Ale są też takie historie, żeby już tak nie mówić, że tylko smutno, gdzie idziemy na czyjś ślub, gdzie dzwoni podopieczna i mówi: pani Agnieszko, proszę kamerkę włączyć, bo muszę pani zdjęcie pokazać i pokazuje mi zdjęcie swojej ciąży, tak, że jest w ciąży. Ostatnio widziałam jej córeczkę, bo już urodziła. No to są też takie fajne bardzo sytuacje, które no, są o tym, że jednak się udało. Co ty wtedy czujesz? Nie, no ja się cieszę bardzo, no bo przecież to wszystko, co robimy w fundacji, no to jednak robimy po to, żeby ci młodzi ludzie odnosili jakieś życiowe sukcesy. To nie chodzi o to, że oni tam mają robić doktoraty i profesury, ale oczywiście jak chcą, jak najbardziej, ale po prostu, żeby mieli fajne życie. Jeżeli widzimy, że im się to życie układa, no to jest to dla nas ogromna radość. No, bardzo się cieszę, pewnie. Wspominałaś o tych uzależnieniach. To jest teraz obecnie ogromny problem. Najpierw chciałam cię zapytać, ponieważ są wakacje. Jak ci rodzice mogą zapobiegać takim sytuacjom, bo też te uzależnienia również prowadzą do tej bezdomności, prawda? Więc na co mają zwracać uwagę, żeby na wcześniejszym etapie móc zobaczyć, że coś jest nie tak i jeszcze działać, zanim będzie ten etap, kiedy do was już taki młody człowiek trafi. Tutaj trzeba w ogóle zmienić myślenie, bo rodzic nie ma myśleć i bać się o to, że moje dziecko się uzależni i że teraz ja nagle muszę stosować jakieś specjalne kontrole, sprawdzać, badać, testy, narkotyki, nie wiem, alkomaty. Rodzic ma być z dzieckiem, odkąd to dziecko przyszło na świat. Rodzic ma zbudować relacje z dzieckiem, rozmawiać i towarzyszyć temu dziecku. Ma zbudować taką relację, która jest o zaufaniu. I przychodzi taki moment, że mamy to dziecko, które ma 15-16 lat, coś zaczyna eksperymentować. Generalnie jest to dość normalny moment w życiu każdego człowieka. Ale jeżeli ta relacja i ten dom są dobrym miejscem, są miejscem, w którym jest zrozumienie, miłość, przestrzeń na popełnianie błędów, bo to jest też bardzo ważne. Jeżeli to nie jest miejsce, w którym my tylko dyktujemy, stawiamy warunki, robimy ograniczenia, tylko jednak pracujemy z tym dzieckiem, towarzyszymy mu w pewnym zaufaniu, to ja myślę, że szansa na to, że to dziecko wpadnie w używki i złe towarzystwo jest o wiele mniejsza. Jeżeli my zadbamy o to, żeby nasze dziecko miało takie konstruktywne życiowe potrzeby, żeby, nie wiem, lubiło sport, malarstwo, muzykę, nie wiem, drużynę zuchową czy harcerską, whatever, bo każdy ma tam jakieś coś innego. Ale jeżeli my jako rodzice też będziemy z dzieckiem w tych jego pasjach, będziemy właśnie nie, że zapiszemy na lekcję tenisa i nawet nie popatrzymy, jak ono gra, tak? Jeżeli my będziemy to wszystko robić, to naprawdę, myślę, szansa na to, że nasze dziecko popadnie w jakieś tarapaty jest dużo mniejsza. Co więcej, jeżeli my będziemy takimi rodzicami, to my zobaczymy, że z naszym dzieckiem coś się dzieje, że ono jest jakoś dziwnie smutne,
że może przeżywa jakąś, nie wiem, dramat sercowy, prawda, czy jakąś tam inną historię. Może ma jakiś, ono do nas przyjdzie, ono będzie z nami rozmawiało. A jeżeli raz przegnie, no to, bo pewnie przegnie, bo kto z nas nie przeginał, jak tam miał ileś lat, to też musiał różnych rzeczy popróbować, no to reagujmy adekwatnie, tak, też rozmawiajmy. Mówmy oczywiście o skutkach, ale skutkach, nie wiem, używania substancji i tak dalej, ale też myślę, nie demonizujmy. To też nie jest tak, że przyszły wakacje, to teraz wszystkie dzieci się będą uzależniać. Nie, no tak, przyszły wakacje, no to ja jako rodzic, jeżeli mam dziecko, to ja muszę mieć jakiś plan na te wakacje dla mojego dziecka, tak? I ja rozumiem, że nie ma takich rodziców, którzy są w stanie 2 miesiące wakacji, prawda, dziecku zapewnić nad morzem. No ale coś możemy zorganizować. Ale przede wszystkim mamy zorganizować naszą relację z dzieckiem. Taką dobrą relację. I to jest jeden z najistotniejszych czynników chroniących, który będzie się dział w tym życiu tego młodego człowieka. To, o czym mówisz, ma szansę powodzenia w takim domu tak zwanym dobrym, prawda? Gdzie rodzic ma szansę zaopiekować te emocje tego młodego człowieka. Ale a propos alkoholu właśnie, to są przecież miejsca, gdzie to rodzice właśnie spożywają alkohol, są uzależnieni. To jest częsty powód właśnie ucieczek tych młodych ludzi, że oni nie znajdują dla siebie miejsca. Jakby, bo tutaj mnie zastanawia, ile trzeba mieć odwagi i determinacji, żeby mając dom, z niego uciec i stać się właśnie bezdomnym. Tak, nie nazwałabym chyba tego do końca ucieczką, bo jeżeli mówimy już o osobach pełnoletnich, no to ona właściwie o sobie decyduje i nie tyle ucieka, co po prostu wychodzi z tego domu. Oczywiście to trzeba mieć bardzo dużo siły. Jeżeli to jest przemoc, to jest bardzo trudne. Wychodzenie z przemocy, odchodzenie z przemocy, to jest bardzo skomplikowane. I to jest siła, tak, oczywiście, ale i odwaga. Natomiast myślę, że tutaj jakby do takiej decyzji prowadzą bardzo różne historie. Od tych historii właśnie dotyczących przemocy, poprzez historię, gdzie jest to uzależnienie, ale tu znów niestety często jest tak, że kiedy rodzice są uzależnieni, to szansa na to, że dziecko również będzie uzależnione i będzie używać tych substancji, jest całkiem spora. Tak? To jest takie niesprawiedliwy ten świat, bo dziecko cierpi, kiedy matka pije, a potem samo zaczyna pić, nie? Chociaż samo doświadczyło przez ten alkohol różnych złych rzeczy, no to jego szansa, to nie brzmi jak szansa, ale możliwość, że ono również zacznie sięgać do tej używki, jest zdecydowanie spora. Tak? I mam dużo takich doświadczeń i takich historii, kiedy młoda osoba mówiła, że pierwszy raz ja napiłem się z moim tatą, kiedy miałem lat 11. Albo była dziewczyna, która wzięła z mamą, i to była chyba heroina, mając, nie wiem, też naście lat, malutka była, młodziutka bardzo, potem była uzależniona i sięgnęła po ten narkotyk po to, żeby zrozumieć świat, w którym żyje jej matka i dlaczego jakby dla tej matki ten narkotyk był zawsze ważniejszy od niej. Ona tylko i wyłącznie dlatego spróbowała, potem sama wpadła w uzależnienie, ale dziś sobie wspaniale radzi. Czy ci młodzi ludzie wstydzą się tego, jak do ciebie przychodzą? Różnie. Niektórzy się bardzo krępują, jest im trudno o tym mówić. Ale ja też myślę, że my bardzo delikatnie rozmawiamy na dzień dobry. Mi wystarczy, że ktoś powie, że doświadczał w domu przemocy, albo jakiś taki kawałek rzuci, ja się zapytam, rozumiem, że w domu była przemoc. Ja nie muszę w czasie tej pierwszej rozmowy i właściwie ja też nie muszę, od tego jest terapia, czy czasem prawnik, bo to też czasami jakieś sprawy mają swoją taką ścieżkę też prawną, wchodzić w szczegóły, bo to nie jest moja rola. Moja rola jest taka, żeby jakby pozbierać najważniejsze informacje, wiedzieć, jaki jest powód, że ten dzieciak do nas przyszedł, no i zapewnić tą podstawę, miejsce, wyżywienie i inne oddziaływania, które mają go wyprowadzić. Czasami jest im bardzo trudno o tym mówić. Ja też nie mam takiej ani nie wiem, ciekawości, czy czegoś niezdrowego, co kazałoby mi tego słuchać, ale są czasem też takie osoby, które usiądą i opowiedzą nam całe życie ze szczegółami dotyczącymi, nie wiem, jakichś straszliwych rzeczy, wykorzystania seksualnego, przemocy
i tak po prostu usiądą i to opowiedzą. I opowiadają to już po raz któryś, tak? Bo były na przykład w domu dziecka, potem były w jakiejś tam placówce, potem były w szpitalu i potem był kurator, potem coś tam i opowiadały to tyle razy, że po prostu tak tą swoją historię mówią i to jest też trudne tego słuchać. Czy zdarza się, że do waszych drzwi pukają nieletni? Kilka razy zdarzyła się taka sytuacja i za każdym razem miałam dużo szczęścia, że udało się ją prawidłowo zaopiekować, bowiem no, my nie możemy osoby nieletniej, która jest powiedzmy na ucieczce, która jest dzieckiem, no, przyjąć do zakwaterowania u nas. Tak naprawdę jesteśmy zobowiązani powiadomić o tym służby, ale takie sytuacje, kiedy powiadomiliśmy służby, były dwie i odbyły się za zgodą też tych osób. To znaczy, jakby one się nie zgodziły, ja i tak pewnie bym musiała zadzwonić, ale fajne było to, że udało mi się z tymi dzieciakami tak pogadać, że one rozumiały i że to się udało w takich ramach zabezpieczyć, ale była też jedna historia, kiedy przyszedł do nas chłopak. My nie wymagamy tego, żeby młodzież miała dokumenty, czasami ma zgubione, tak, nie ma dowodu osobistego, więc bazujemy na oświadczeniu. Chłopak nie miał dowodu osobistego, oświadczył, że ma 18 lat. No i postanowiliśmy, że jak najbardziej, że niech jedzie do domu dla młodzieży, my cię kwaterujemy, ale wyszedł do drugiego pomieszczenia i uczestnicy mu powiedzieli: słuchaj stary, ale oni się zaraz pokapują, że ty masz 17. Oni się pokapują, jak ty już pójdziesz do tego domu dla młodzieży, a oni będą chcieli, żebyś ty wyrobił ten dowód, to oni zaraz będą wiedzieli i będziesz miał przypał. I on nie dotarł. Nie dotarł do tego domu dla młodzieży, przyszedł rok później i się przyznał, że taka sytuacja miała miejsce, że on wtedy miał 17 lat. Ja mówię: Jezu, dzięki Bogu, że ty się u nas nie zakwaterowałeś, bo to ja bym miała przypał. No. Jest taki niezaopiekowany temat, którym ty się zaopiekowałaś i twoja fundacja, czyli młode mamy. Ale młode mamy, które właśnie są tymi pełnoletnimi matkami. Stworzyłaś, zresztą niedawno został otwarty dom dla młodych matek. Jak możesz powiedzieć coś w ogóle o tym i o domu i jakie osoby do ciebie trafiają, z jaką historią, bo no też te historie pewnie są różne. Tak, Dom dla Młodych Mam to była inicjatywa, która urodziła się już ponad chyba 12 lat temu. Ona wzięła się stąd, że my zauważyliśmy, że w placówkach resocjalizacyjnych dla dziewcząt, czyli zakładach poprawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, są dziewczyny, które mają dzieci, które urodziły dzieci, mają teraz, nie wiem, 16-17 lat i nie mają tych dzieci przy sobie i tylko dlatego, że one są w takiej placówce, te dzieci są umieszczone w pieczy zastępczej, czy w jakiejś innej, nie wiem, pogotowiu opiekuńczym i tak dalej. I ja sobie wtedy pomyślałam, że to jest w ogóle niedopuszczalne, że polski system rozdziela matki z dziećmi tylko dlatego, że te matki przebywają w instytucji resocjalizacyjnej, że przecież w zakładach karnych kobiety mogą być z dzieckiem tym małym. I pomyślałam sobie, że trzeba zmienić te przepisy i że to jest jakieś takie niedopatrzenie i że to będzie chwila. No więc zmiana przepisów zajęła 10 lat. Tak, ten system nasz bardzo wolno mieli, chociaż wydawało się to bardzo oczywiste. Przecież my żyjemy w kraju, w którym rodzina, macierzyństwo, rodzicielstwo, dziecko, to są wszystko takie bardzo, bardzo ważne wartości. Tutaj o te dziewczyny bardzo, bardzo pomału zaczynaliśmy dbać. W tej chwili sprawa jest wyjaśniona, jest możliwość tworzenia takich oddziałów w tego typu placówkach. Takie oddziały już są, takie dziewczyny są, mają dzieci ze sobą. Jest to na pewno jakieś nowe wyzwanie dla kadry tychże placówek, ale z tego co wiem, to bardzo fajnie to wychodzi i naprawdę dużo dobrego można zrobić. Ale ponieważ ten system tak pomału się zmieniał, a właściwie się nie zmieniał i czekaliśmy na to no to postanowiliśmy, że my weźmiemy trochę sprawy w swoje ręce. Udało nam się zdobyć grant z fundacji duńskich, takich fundacji Velux, na wybudowanie domu. I pierwotnie myśl nasza była taka, że to będzie dom dla tych dziewczyn, które są w tych placówkach resocjalizacyjnych, a nie mogą być z tymi dziećmi. Dzięki Bogu system nadgonił temat i nie musimy jakby już zająć się tą grupą, bo robi to system i bardzo dobrze. W związku z tym nasz dom, który zbudowaliśmy, jest domem dla dziewczyn
na przykład opuszczających tego typu placówki, bądź innych młodych dziewczyn, 18, 19, 20-letnich, które urodziły dziecko i nie mają dokąd z tym dzieckiem pójść. Oczywiście w Polsce mamy domy samotnej matki, mamy ośrodki interwencji kryzysowej, niemniej ten dom, który my zbudowaliśmy, to jest dom taki niewielki, tylko dla 6 mam, który znów jakby ukierunkowany jest na pracę z bardzo młodą dziewczyną. Często dziewczyną, która no, też nie miała dobrego dzieciństwa i dobrych wzorców, bo to jest dziewczyna z tej grupy młodzieży, o której rozmawiałyśmy w pierwszej części naszej rozmowy, a jednocześnie ma malutkie dziecko. Dom otworzyliśmy w tym roku w kwietniu. Myślę, że my się trochę jeszcze uczymy tego, jak pracować z tymi dziewczynami, jak z nimi rozmawiać, czego od nich wymagać, co odpuścić, kiedy odpuścić, co jest ważne. Znaczy wszystko jest ważne, ale no, uczymy się troszeczkę tej pracy, bo ona jednak no, wygląda inaczej, kiedy jest to dziecko na świecie, tak? Bo tutaj o wiele szczegółów trzeba zadbać. No jest to trudne wyzwanie. Jest to trudne wyzwanie. Czy jest taki moment w twoim życiu, kiedy nie myślisz o swoich podopiecznych? Tak, oczywiście, że tak. Są takie momenty. I uważam, że to jest niezbędne, bo to by nie było dobrze, gdybym ja cały czas tylko myślała o pracy. To są te momenty, które spędzam z moim synem. To są te momenty, w których, nie wiem, film oglądam, książkę czytam, czy bawię się w moim ogrodzie, bo bardzo odkryłam takie swoje nowe zainteresowanie pod tytułem kupowanie kwiatków na potęgę i wsadzanie ich do ziemi i różnych innych jeszcze rzeczy. Oczywiście mam takie kawałki, kiedy o tym nie myślę, ale to też jest tak, że czasami wsadzam te moje ukochane kwiatki i cały czas myślę o moich podopiecznych, czy uczestnikach wsparcia, bo my tak staramy się o młodzieży mówić, albo o jakiejś trudności, albo o jakimś problemie, albo o tym, czy Mateusz dotarł na terapię. No to tak. A masz takie momenty zwątpienia? W to, co robimy? Pewnie, że tak. No to bym była dziwna, gdybym nie miała, tak? Są czasami jakieś takie kumulacje trudnych zdarzeń, nieprzyjemnych, że tak człowiek sobie myśli, jejku, no mogłam robić w życiu coś innego, tak? Ale to mija. Generalnie jestem bardzo szczęśliwą osobą i myślę, że ta praca, którą wykonuję, to działanie na rzecz innych ludzi, to jest wspaniała rzecz, bardzo potrzebna i daje mi raczej więcej siły i radości niż smutku. Wkładasz ogromne serce w to, co robisz i dajesz to serce też tym młodym ludziom. A czy ty czujesz właśnie tą wdzięczność z ich strony? Bo wspomniałaś, że oni wracają, że tutaj chwalą się, zrobiłem to czy tamto. To masz taką satysfakcję, bo też wspomniałaś o tym, że no, trochę osób udało się uratować. Pewnie, natomiast ja powiem szczerze, że mnie bardzo krępują różne takie sytuacje, kiedy ktoś mi albo bardzo dziękuje, albo mi mówi, że jestem wspaniała, albo mi gratuluje, albo coś tam. I to są takie momenty, kiedy ja bym tak naprawdę chciała się gdzieś schować, uciec i w ogóle nie brać w nich udziału. Nie, że jestem jakoś przesadnie skromna, ale po prostu no tak jakoś mam. Ale to jest ważne, że to wszystko, co my robimy w tej naszej pracy z młodzieżą, to nie jest historia o tym, że ja oczekuję za to wdzięczności. Jakby dla mnie najlepszą zawsze nie wiem, zapłatą za cały trud jest to, że ja widzę, że temu człowiekowi się wiedzie i że jest dobrze. I on naprawdę nic nie musi mówić. Wystarczy, że się uśmiechnie i przyjdzie i się podzieli. I to jest super. I to wtedy naprawdę jest najfajniejsza, taka najfajniejsza, nie wiem, zapłata za ten cały wysiłek i za to, że nieraz tam na niego fuknęłam czy coś, ale to było po coś i wtedy myślę sobie, wow, to jest super. Jak to wszystko się zaczęło? Bo ty wcześniej byłaś dziennikarką, też zajmowałaś się takimi tematami społecznie zaangażowanymi. Znaczy ja myślę, że gdzieś taka potrzeba działania na rzecz drugiego człowieka to była we mnie od zawsze. Musiałam coś takiego mieć, bo to nie jest tak, że to się jakby nagle rodzi. Czasami się mnie pytają, czy ja doświadczyłam czegoś złego, w związku z tym robię dobre rzeczy, bo często jest taka historia, prawda? Miałam trudny dom, nie wiem, doświadczałam złych rzeczy, w związku z tym ja będę pracować na rzecz tego, żeby świat był dobry. No ja miałam świetny dom. Ja miałam wspaniałych rodziców, niestety już nie mam mamy.
ale jestem jedynaczką, wszystko u mnie było super i ja to myślę, że jakby to, że ja działam dla innych, to jest takie moje wyobrażenie, że każdy człowiek powinien mieć taki dom, jakim ja miałam, że to jest takie ważne, że to tak tyle daje siły i umiejętności, więc gdzieś od tego to się zaczęło, natomiast później wszystko, znaczy takie to we mnie było, natomiast później, jak to często w życiu, zadecydował o tym przypadek. Ja zrealizowałam taki cykl dokumentalny o dziewczynach przebywających w zakładzie poprawczym jeszcze wtedy w Falenicy i tak mi się tam w tym zakładzie poprawczym podobało. Te dziewczyny mi się tak podobały. One miały w sobie tyle takiej prawdy, ale też były zadziorne bardzo i takie, no, niełatwe to były sytuacje, które gdzieś tam się tworzyły między nami, ale jakoś tak nie umiałam wyjechać z tej Falenicy. Tak jakoś mi było blisko, poszłam na studia resocjalizacyjne, bo jakoś to mnie kręciło, no i założyłam fundację. I to nie miało do końca tak być, że to będzie całe moje życie, że to będzie misja aż tak daleko idąca, ale chyba ja mam też taki charakter, że jak ja coś robię, to ja lubię, żeby to miało sens, że jak coś zacznę, to muszę dokończyć. No i tak właśnie jak zaczęłam, no to ja nie wiem, no ale teraz to już muszę to ciągnąć i trochę przez przypadek, bo to miało być zajęcie dodatkowe. Nie myślałam, że będę rezygnować z pracy w mediach, z telewizji, bo też to lubiłam bardzo. No ale tak wyszło, tak jest, no i super. Marek Kotański też miał trochę na to wpływ? Tak. Marek Kotański to jest ważna postać, myślę, w moim życiu. Ja go znałam bardziej z pozycji dziennikarki, która zajmowała się tematyką społeczną. Nawet prowadziliśmy razem jakąś audycję radiową przez długi czas, więc widywaliśmy się dość często i ja mu czasem mówiłam, no, panie Marku, bo ja byłam bardzo młoda wtedy. Wszyscy mówili do niego zawsze po imieniu, ja zawsze mówiłam, panie Marku. Ja byłam taką grzeczną też dziewczynką. Mówiłam, panie Marku, jak ja już będę duża, to ja też będę robić takie ważne rzeczy. No i widocznie tak miało być. W tym momencie, w którym jesteś, 15 lat działalności twojej fundacji, już mówiłyśmy o tym, że to się bardzo zmieniło, to jaki teraz jest kolejny cel? Jakie są teraz cel i potrzeby fundacji? No cel, myślę, jest taki, żeby utrzymać to wszystko, co mamy, bo to już jest bardzo duży wysiłek i dom, i mieszkania, i drugi dom, i punkt pomocowy. Na pewno profesjonalizować jeszcze bardziej nasze działania. My w tej chwili już mamy kilka superwizji, kilka zespołów. To się wszystko jakoś tak bardzo rozrosło, więc ważne jest dla mnie to, żeby dobrze nad tym panować, co jest, z myślą oczywiście o tym, że no przydałoby nam się trochę więcej miejsc, trochę więcej takich domów i innych rzeczy, ale to jest wszystko niezwykle trudne. Natomiast takie coś, co mi się bardzo marzy, to jednak jest to, żeby w Polsce powstały rozwiązania systemowe, ukierunkowane na pomoc młodym ludziom od 18 do 25 roku życia, które no, zaopiekują ten temat, tak? Bo to nie jest tak, że to Fundacja Po Drugiej i Sikora, prawda, w Warszawie mogą zaopiekować cały olbrzymi problem społeczny i jakże ważny, bo tych młodych ludzi my naprawdę możemy uratować. My możemy tym młodym ludziom tak z nimi pracować. My możemy z tymi młodymi ludźmi tak pracować, żeby oni mieli inne życie, żeby oni płacili podatki, nie szli do więzienia, nie kradli, nie byli chorzy, uczyli się żyć ze swoimi zaburzeniami, pomimo różnych trudności, pracowali, dobrze wychowywali swoje dzieci, nie doświadczali przemocy i tak dalej, i tak dalej. Możemy bardzo wiele zrobić i to bardzo bym chciała, żeby się zadziało. To chyba jest tak najważniejsze w tej chwili. A co my możemy zrobić? A wy to zawsze możecie nam pomóc. Ja bardzo serdecznie zapraszam na nasze sociale. Staramy się je prowadzić tak dość intensywnie i mam nadzieję, że dużo opowiadamy i o problemach, ale też o naszych potrzebach. Można zostać naszą patronką, patronem na Patronite. No teraz nie ten czas, ale również jesteśmy organizacją pożytku publicznego, więc można nam przekazać 1,5% podatku. Są możliwości. Generalnie to, co jest dla nas bardzo ważne, to jednak ta pomoc finansowa, bo sporo tych działań, które realizujemy, jednak dzieje się dzięki pomocy osób prywatnych czy sponsorów.
Samorząd, państwo, owszem, również częściowo finansuje nasze działania, ale nie w wystarczający sposób, więc bardzo potrzebujemy pomocy. Nie my, tylko ci młodzi ludzie jej bardzo potrzebują. Mam nadzieję, że to się zmieni i będzie jeszcze lepiej, jeszcze więcej będzie patronów, ale też będą rozwiązania systemowe. To byłoby super, no. Już wiem, czego ty życzysz dla fundacji, a czego ja tobie mogę życzyć? Ojejku, żeby się te temperatury zmieniły, co? Ale to chyba dopiero od września. To na ten moment to chyba tak. Poza tym jest spoko. Czy jeszcze coś możemy zrobić poza tym, żeby wspierać, no właśnie z Patronite, można wspierać finansowo? Czy jest jakiś inny sposób? Są, nie wiem, spotkania z młodzieżą, czy można zaoferować pomoc, czy na przykład psycholog, który chce pomóc, może się do was właśnie, tak. Tak, realizujemy wolontariat i to jest super. W ogóle mamy świetnych wolontariuszy, niektórzy są już z nami związani nawet długo i pomagają nam w różnych sprawach, od takich bardzo prostych po bardziej złożone. Natomiast można się do nas zgłosić. My robimy zwykle nabory też przez nasze sociale. Informujemy o tym, że jest taki nabór, rozmawiamy, opowiadamy, troszkę szkolimy i jak najbardziej zapraszamy do działania i do pomagania. A psychologów to bardzo chętnie. Ślicznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.